respond to God is determined in part by what you believe about who God is. So it's important that what you believe about who He is true. What if it wasn't? We'll talk about that today. Okay, so where to start? These people say, tell us, Paul, what it is you're trying to say. Więc zacznijmy od tego. Pojawiają się jacyś ludzie, którzy mówią, wytłumacz nam, o co ci chodzi. Where would you start? Od czego byście wy zaczęli? Here's where Paul starts. Paweł robi tak. 22 and 23. Zwróćcie uwagę na werset 22 i 3, to jest następny fragment. Tak? So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Men of Athens, I observe that you are very religious in all respects. For a while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, to an unknown God. Therefore what you worship in ignorance, this I proclaim to you. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przychodząc bowiem i oglądając waszej świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. So Paul begins by saying, I've been walking through your city. Więc Paweł zaczyna od powiedzenia, przechodziłem przez wasze miasto. If you've ever been to Athens, there are temples everywhere. Jeżeli kiedykolwiek pojedziecie albo już byliście w Atenach, to zobaczycie, że tam wszędzie były świątynki. And so he says, I see that you are very religious. I mówi, widzę, że naprawdę jesteście religijni. And you're so religious that I even saw this monument to an unknown God. Jesteście tak religijni, że nawet dostrzegłem, że postawiliście pomnik Bogu, którego nie znacie. So he says, what you're worshiping in ignorance, I'm going to explain to you. Więc teraz to, co czcicie nie znając, ja chcę wam o tym właśnie Bogu opowiedzieć. And so really what Paul is going to say is this. Więc to, o co Pawłowi chodzi, mniej więcej można powiedzieć tak. You are living according to what you believe about the gods. Mówi, żyjecie zgodnie z tym, jak wyobrażacie sobie Boga. But what you believe is not correct. Ale to, w jaki sposób go sobie wyobrażacie, jest nieprawdziwe. And so he's going to explain to them what God is like. Więc teraz Paweł chce im wyjaśnić, jaki Bóg rzeczywiście jest. Now, there are a lot of people that you encounter every day that are very religious. Myślę, że w naszym życiu też tak jest, że spotykamy się z wieloma ludźmi, którzy są bardzo religijni. I think even as believers we fight this all the time. A nawet czasami między sobą, jako wierzący ludzie, spieramy się na temat różnych aspektów. No, we fight to not be only religious. To not only be... okej. Czyli spotykamy ludzi religijnych, ale sami też walczymy ze sobą, żeby nie być tylko religijnymi ludźmi. Or maybe you would say, well, I'm not religious at all. Ale oczywiście ktoś może powiedzieć sobie, a ja w ogóle nie jestem religijny. It's really interesting, the word that Paul uses for when he says what you worship in ignorance. Ciekawe, że ten zwrot, którego apostoł Paweł używa, kiedy mówi o tym, że wy czcicie to, czego nie znacie. It means not knowing, to not know something. On dosłownie oznacza nie znać czegoś. And it is the word agnoeo. Agnoeo. I to greckie słowo jest jakieś. And it's the word we get the English word agnostic from. I to jest słowo, które w języku angielskim, może też trochę polskim, od niego wzięło się słowo agnostyk. So an agnostic is someone who says, I don't really know if God is there or not. Czyli to jest taka osoba, która mówi, ja nie wiem, czy można wiedzieć, że Bóg istnieje. So Paul is addressing people who are very religious, but they don't really know who God is. They're just very busy. Więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy są bardzo religijni, ale ludzie też, którzy są bardzo zajęci i mają wątpliwości, pytania. But his argument would also apply to people who are not religious at all because they don't really know who God is. Ale odpowiedzi, które Paweł udziela, będą właściwe również dla osób, które w ogóle nie są religijne. In fact, usually when you talk to someone who has rejected God, w gruncie rzeczy zawsze, kiedy rozmawiamy z osobami, które odrzuciły Boga, especially in Poland, I find they've not rejected God, they've rejected the picture that they've seen of God. Ciekawe, zauważyłem, ciekawe, bo to Amerykanie mówi o Polakach, że zauważyłem, że Polacy, kiedy mówią o tym, że nie wierzą w Boga, to tak naprawdę mają na myśli to, że nie wierzą w takiego Boga, jakiego im narysowano.
Very good. Okay, so 24. 24 werset teraz zobaczmy. Paul says, "The God who made the world and all things in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands." Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. So Paul goes straight to this idea that God is creator of everything. Więc Paweł prosto przechodzi od razu do tej podstawowej idei, że Bóg jest stwórcą wszystkiego. And as creator, he doesn't live in a place. I jako stwórca nie żyje w jakimś miejscu. He is above creation. Jest ponad całym He is stworzeniem. outside of creation. Jest na zewnątrz jakby całego Now in stworzenia. Poland there are a lot of places that people go to be near to God. W Polsce jest dużo takich miejsc, gdzie ludzie idą czy jadą, żeby być blisko Boga. There are similar places in America too. W Stanach mamy tak samo. And what Paul is saying is God is bigger than a place. Ale apostoł Paweł mówi, Bóg jest większy niż te miejsca. But it's even more than that. Ale coś jeszcze większego. Let's read verse 25. Zobaczmy następne zdanie. Nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all people life and breath and all things. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Now at the very beginning of verse 25 he says something amazing. Na początku tego 25 wersetu coś ciekawego Paweł mówi. And if you really spend a lot of time thinking about this, it really will kind of blow your mind. I jeżeli chwilę poświęcimy, żeby zastanowić się nad tym, to naprawdę zobaczymy coś niezwykłego. I was wondering how you would translate that. Now, for the Greeks, the gods were like humans. Mózg stanie wam w poprzek. Sorry, say it again. So for the people in Athens, the gods were a lot like people. Dla ludzi w Atenach bogowie byli trochę podobni do innych ludzi. They fell in love. Zakochiwali się. They argued with each other. Kłócili się ze sobą. They stole from each other. Kradli od siebie. They were kind of unpredictable. You never knew what to expect. Tak naprawdę byli nieprzewidywalni. Nie wiadomo było, czego oczekiwać od nich. But they were very powerful. Ale mieli dużą siłę. And so they were afraid, what if we forgot one? Więc ludzie bali się, co się stanie, jeżeli zapomnimy o którymś z nich. So we have all of these temples, but what if there's a God we forgot? Więc budowali mnóstwo różnych świątyniek, ale zadawali sobie to pytanie, ale co jeżeli zapomnieliśmy o którymś? And so just to be sure, they built an altar to the God we don't know. Więc na wszelki wypadek budują ołtarz Bogu, którego nie znają. Now here's the assumption behind the way they lived. Ale teraz za tym sposobem myślenia i życia stoi pewne założenie. They believed that the gods needed something from them. Założenie jest takie, że ten Bóg, czy ci bogowie potrzebują czegoś od nich. That there was some kind of emotional or other need, and if they didn't act right, the gods would really get them. Że jest jakaś taka emocjonalna albo jeszcze jakaś inna potrzeba, którą muszą zaspokoić. Jeżeli tego nie zrobią, te bogowie się zemszczą. Now that's the basis of a lot of religion. To jest w zasadzie podstawa wielu różnych religii. A lot of people around you think that if they somehow don't do exactly the right thing every minute, that God will really be angry with them. Wielu ludzi dzisiaj nawet myśli w ten sposób, że jeżeli czegoś nie zrobią w taki sposób, żeby to podobało się Bogu, to Bóg będzie zły na nich i ukaże ich. For the people in Athens, the gods were like unpredictable humans. I dla ludzi w Atenach bogowie, ci bogowie, to były takie nieprzewidywalne istoty, po których nie wiadomo czego się spodziewać. Maybe you've worked for someone like this before. Może pracowaliście kiedyś dla kogoś takiego. Or maybe in school there was a professor. Albo w szkole był jakiś taki wykładowca. And they were kind of insecure and unpredictable. I to byli tacy ludzie, którzy nie mieli własnego poczucia bezpieczeństwa i byli nieprzewidywalni. And you never knew what to expect. I nigdy nie było wiadomo, czego oczekiwać. And everything had to be their idea. Wszystko musiało być tak, jak oni chcieli. And they needed to be praised all the time and told how smart they were. I ciągle trzeba było im przytakiwać i mówić, że są wspaniali. And people kind of avoid people like that as much as they can because they don't know what they'll get. I zwykle unikamy takich ludzi, ponieważ nie wiadomo, co się stanie, jeżeli coś zrobimy nie tak.
So for the people in Athens, this is what the gods are like. They're kind of scary because you don't know what you're going to get at any Więc minute. dla ludzi w Atenach tacy bogowie byli przerażający. For a long time, I lived my life that way. I kiedy myślę sobie o swoim dawnym życiu, to myślę, że właściwie myślałem podobnie kiedyś. I felt like God was never satisfied. Myślałem, że Bóg nigdy nie jest zadowolony. That no matter how hard I tried or worked, He was always kind of upset with me. Cokolwiek bym nie zrobił, jak ciężko bym nie pracował, to on zawsze tak patrzy z niezadowoleniem. Now the gospel is just the opposite of that. Ale kiedy poznajemy Ewangelię, to Ewangelia jest zupełnie przeciwieństwem tego. John Piper says that he thinks this is the reason why Paul persecuted the church. John Piper, taki znany kaznodzieja, on mówił, że to właśnie jest powód, dla którego pierwszy Kościół był prześladowany. Diabeł prześladuje Kościół nawet dzisiaj. By Paul. Why it was persecuted by Paul. A, przez Pawła. No. Okej, przez diabła też. Because he was trying to live his life by rules. Ponieważ Paweł był takim człowiekiem, który próbował żyć według określonych reguł. He says, when I persecuted Christians, I was trying to serve God. Kiedy prześladuję chrześcijan, myślał Paweł, wydawało mi się, że służę Bogu. But there were these followers of Jesus, ale ci naśladowcy Jezusa, who said that it's not by working hard for God that He accepts you. Którzy mówią o tym, że to nie przez nasze uczynki jesteśmy akceptowani przez Boga. It's only by grace because Jesus died. Mówili, że przez łaskę Chrystus umarł za nasze grzechy. And this was like such a disturbing thing for Paul to hear that he began to persecute them. I dla Pawła przed jego nawróceniem było czymś tak niezrozumiałym, tak dziwacznym, tak złym, że z tego powodu prześladował ich. And here he is in Athens saying, God is not served by human hands because he doesn't need anything. I teraz, będąc w Atenach, Paweł przemawia do tych ludzi i mówi, ale ten prawdziwy Bóg niczego nie potrzebuje. And he says, in fact, God is not wanting to take something from you, he's wanting to give to you. On nawet nie jest tym, który coś chce ci zabrać. On jest tym, który chce ci coś dać. Verse 25. Zobaczmy 25 werset. He is not served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all people life and breath and all things. Zobaczmy, nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim tchnienie, życie i tchnienie i wszystko. So here's the first, what I want to try to do is help you to hear Paul's logic as he goes through these verses. Więc myślę, że dostrzegamy tutaj pewną logikę Pawła, kiedy przechodzi od zdania do zdania. So here's the first thing I think he wants them to understand. Myślę, że ta pierwsza rzecz, którą Paweł chce, żebyśmy rozumieli, jest taka. The true God is not an insecure tyrant. Prawdziwy Bóg nie jest zakompleksionym tyranem. He is a giving creator. Jest stwórcą i dawcą, jest tym, który daje. He is not an unpredictable deity who is waiting to clobber you. Nie jest nieprzewidywalnym bóstwem, które czeka tylko, szuka okazji, żeby cię uderzyć. He is the one who created you and loves you. Ale jest tym, który stworzył cię i ukochał cię. And he says he gives to all people life. I Paweł mówi tutaj w tym zdaniu, że on daje wszystkim życie. In other words, the fact that you're born is because of God. Innymi słowy, to, że się urodziłeś, jest Bożym darem dla ciebie. He gives people breath. Daje im tchnienie. So the fact that you're still alive is because of God. Fakt, It's a że gift of cały God. czas żyjesz, jest również darem Bożym. And all things. I wszystko. In other words, everything you have is a Innymi gift from słowy, God. cokolwiek posiadasz, jest darem Bożym dla ciebie. The people that are in your life that you care about, they're a gift from God. Ludzie, którzy są w twoim życiu, którzy cię otaczają, są Bożym darem dla ciebie. So he's trying to kind of turn what they believe on its head. Więc Paweł stawia do góry nogami to, w co oni wierzyli dotychczas. They believe that the gods are capricious, I don't know if, and like unpredictable. He says, no, God is a creator who loves you. Oni myśleli, że Bóg jest kapryśnym, nieprzewidywalnym Bogiem, a Paweł mówi, nie, Bóg jest tym, który cię kocha.
Okay, verse 26. Zobaczmy następne 26 werset. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation. Paweł mówi, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. So he says that as creator, God is sovereign over everything. Jako Stwórca Bóg jest suwerennym Panem wszystkiego. He determines the times of man. On decyduje o czasie danym człowiekowi. The Bible says God knows when you're born. Innymi słowy, Biblia mówi, że Bóg wie, kiedy się rodzisz. He knows the days of your life. Wie, ile dni będzie trwało twoje He życie. knows when you will die. Wie, kiedy umrzesz. And it says that he created the boundaries of their habitation. I że On tworzy granice naszego zamieszkania. Now, this applies physically to the countries and the places. To może odnosić się do fizycznych granic zamieszkiwania. It applies to the earth itself. Ale tak samo do ziemi jako takiej. I was reading this week that if you move the earth 5% toward the sun, we would all die. Czytałem w zeszłym tygodniu jakiś artykuł naukowy, w którym było napisane, że gdyby Ziemia była 5% bliżej Słońca, wszyscy byśmy spłonęli. When Adam and Eve chose to sin in the garden, there became other limits. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli w ogrodzie Eden, pojawiły się jeszcze inne granice. Yeah, other boundaries. There became illness, there became pain. Pojawiły się choroby, pojawiło się cierpienie, ból. And even those things, God is sovereign over. I nawet te rzeczy, czy w tych rzeczach Bóg jest Panem. Now here's the amazing thing. Look in verse 27. I zobaczmy teraz na 27 werset, tam jest taka niezwykła rzecz. That they would seek God, if perhaps they might grope for him and find him, though he is not far from each of us. Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. The word begins with a phrase that means here is the purpose of what God is doing. To zdanie zaczyna się od takiego sformułowania, że chcę wam przekazać teraz cel, dla którego Bóg pewne rzeczy czyni. In other words, everything he's done with creating and where he created us and how he created us. Innymi słowy, wszystko co Bóg robi i jak to robi, jak nas stworzył. He has the same purpose in everything he does. Bóg ma jeden cel w tym wszystkim. And that purpose is that we would seek him. I tym celem jest to, żebyśmy go szukali. That we would find him. Abyśmy go znaleźli. So here's the second thing I think Paul wants them to understand. I tu jest ta druga rzecz, którą myślę, że Paweł chce, żeby zrozumieli. God is not hiding from you. Bóg nie ukrywa się przed tobą. He is actively working to show you who he is. On działa w taki sposób, abyś mógł go poznać. Very practically, even the fact that you're here today or that you're watching today, God is working in that. Nawet fakt, że jesteście tutaj albo oglądacie nas przez internet, oznacza, że Bóg działa w waszym życiu. So he says, 27 and 28. W 27 i 28 zdaniu czytamy takie He słowa. did all of this that they would seek God, if perhaps they might grope for him and find him, though he is not far from each of us. For in him we live and move and exist, as even some of your own poets have said, for we are his children. 27. Bóg czyni to wszystko, żeby szukały Go, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli. So these verses paint a really graphic picture. Więc Paweł daje nam taki bardzo żywy obraz. We said several weeks ago that the word he uses is like someone who is blind or blindfolded and they're reaching for something. Już kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że to jest taka sytuacja, jakby ktoś był zaślepiony, miał zasłonięte oczy i po ciemku próbuje coś znaleźć. We played a game in the Półkolonie in Kartuzy a few months ago. Jak organizowaliśmy półkolonie w Kartuzach, była też taka zabawa. Maciej was the one who did it. Chyba Maciej ją organizował. And it was a really great game. I to bardzo mi się podobało. We had two teams of kids. Były dwie grupy dzieciaków.
And one person from each team had a blindfold. Jedna z osób w każdej grupie miała zasłonięte oczy. And there were things all over the floor that they had to pick up. I na podłodze były różne przedmioty zastawione, które oni mieli pozbierać. And so all of their team would be yelling, no, 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 this way, this way. Cała grupa krzyczała, nie, nie tędy, w prawo, w lewo, do przodu. And it was really great because sometimes like they would be like centimeters from what they were looking for. I to było bardzo zabawne, jak byli czasami kilka centymetrów od tego przedmiotu. But they couldn't see it. Ale nie widzą tego. And so they would not find it. Próbują po omacku coś znaleźć i nie mogą. And the problem was that there were so many voices at the same time. I problem polegał na tym, że było tak wiele głosów, które do nich docierały w jednym czasie, They couldn't understand anybody. że nic z tego nie mogli zrozumieć. And the really smart teams finally decided, aha. Ale te bystrzaki pomyślały tak. So let's have one person on our team tell them what to do. I umówiły się, w naszej grupie będzie tylko jedna osoba, która będzie mówiła. And everyone else be quiet. A wszyscy cisza. And with one voice to listen to, I słuchając tego jednego głosu, they went right to the things they were searching for. Przedmiot po przedmiocie znaleźli wszystkie. There's a spiritual lesson there. I myślę, że jest w tym taka duchowa lekcja. In our world, there are a lot of things telling us who God is. W naszym świecie jest mnóstwo głosów, które mówią nam o tym, jaki Bóg jest. Philosophy is telling us. Lots of... Philosophy. Filozofia. Tradition is telling us who God is. Też mówi nam o tym, jaki Bóg jest. Pop culture is telling us who God is. Kultura też ma swoje wyobrażenia. And there's so many voices that sometimes we don't really know what do we believe? What is God really? I te różne głosy, kiedy docierają do nas, nie bardzo wiemy, kogo słuchać. And this is why we believe that we have to listen to what God says. I to jest właśnie powód, dla którego wierzymy, że należy właśnie słuchać tego, co Bóg mówi. And so this book claims to be from God. I ta księga rości sobie pretensje do tego, że pochodzi od Boga. And so this is why we study to learn who God is, because He is telling us. Dlatego studujemy ją po to, żeby poznać, jaki Bóg naprawdę jest. Okay, verse 29. Zobaczmy 29 zdanie teraz. Paul says, being then the children of God, we ought not to think the divine nature is like gold or silver or stone, an image formed by the art and thought of man. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do drogich kamieni, wyrobu sztuki i ludzkiego umysłu. In other words, Paul says, you were all people of Athens, you were created by God. Innymi słowy, Paweł mówi, wy, Ateńczycy, zostaliście stworzeni przez Boga. And there's something inside of you that says that worshiping this piece of rock that's not really who God is. I w waszym wnętrzu jest coś, co wam mówi, że oddawanie czci temu kawałkowi kamienia nie jest tym, o co chodzi. I really like what Dinesh D'Souza says. Bardzo mi się podobało. Dinesh D'Souza. Ta osoba powiedziała coś takiego. He's a great writer. To taki pisarz. He says there are no real atheists. Który mówi coś takiego, nie ma prawdziwych ateistów. He says most people who call themselves atheists are really wounded theists. Większość ludzi, którzy uważa się za ateistów, to najczęściej zranieni teiści. In other words, they had some picture of what God would be like. Innymi słowy, mieli jakieś wyobrażenie na temat tego, jaki Bóg jest. And the picture that they've been taught or that they've heard doesn't match that somehow. Ale ten obraz, który im przekazano, nie doesn't match what? It doesn't match the picture that they have in kind of. Okej. Ale ten obraz, który im przekazano, nie pasuje z takim intuicyjnym przekonaniem, jaki Bóg jest. And so they reject God, but they're not necessarily rejecting God. They're rejecting this picture of God. I ostatecznie odrzucają Boga, ale tak naprawdę odrzucają ten obraz Boga, który im sprzedano. And so Paul is saying to the people of Athens, your picture of God, that's not God. Więc apostoł Paweł w tym fragmencie, który czytamy, mówi do Ateńczyków, ten obraz Boga, który macie w umysłach, jest nieprawdziwy. So what is he trying to get them to do? Więc czego oczekuje od nich? Verse 30. Zobaczmy 30 werset.
Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Now, the word repent means to change direction. Słowo upamiętać się albo upamiętać oznacza dosłownie zmienić kierunek. Normally we think of it in terms of changing direction away from sin and toward God. Zwykle myślimy o tym w takich kategoriach, że trzeba odwrócić się od grzechu i skierować do Boga. And this is the way it's often used in the New I Testament. często tak to jest używane w Nowym Testamencie. In this verse, it seems like Paul is putting just a little different meaning to it. Ale w tym fragmencie apostoł Paweł wydaje się, że nadaje mu troszeczkę jeszcze inne znaczenie. And if we read the rest of Paul, I think we can piece together what he's saying. I kiedy czytamy resztę listów Pawła, myślę, że domyślamy się, o co mu chodzi. He seems to be saying, because you have a sinful heart, Wydaje się, że mówi coś takiego, ponieważ twoje serce jest grzeszne. your image of God is not really who God is. Twoje wyobrażenie na temat Boga nie jest takie, jaki Bóg naprawdę jest. And so you're religious, but you're not really following the true God. Więc jesteś religijny, ale tak naprawdę nie oddajesz czci temu prawdziwemu Bogu. So here's I think what he's trying to build this whole sermon to. Więc wydaje mi się, że to, o co Pawłowi chodzi w całym tym kazaniu, God is calling you to walk away from the idols you created and return to the God who is. to takie przekonanie, że Bóg chce, żebyś odwrócił się od tego fałszywego wyobrażenia tych bóstw i skierował się do prawdziwego Boga. In other words, there's something in you that says, okay, this piece of rock, I'm worshiping it, but it just doesn't seem like that's God. Innymi słowy, jest coś w środku, co mi mówi, że ten kawałek kamienia, któremu oddaję cześć, coś mi tu nie pasuje. And so he says, I am telling you what God is really like. I Paweł mówi teraz, więc dlatego mówię wam, jaki Bóg jest naprawdę. So how do you know who God really is? How do you know what God is really like? Więc tu pojawia się pytanie, skąd w ogóle wiemy, jaki Bóg naprawdę jest. Let's see how he finishes. I zobaczmy, jak Paweł kończy to zdanie. I'll read 30 and 31. Zobaczmy 30 i 31, jeszcze raz przeczytajmy. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness through a man whom he appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Bóg wprawdzie puszcza płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. So Paul says something has changed. Więc Paweł mówi, coś się zmieniło. And God is saying to you, your false image of God isn't going to work anymore. I Paweł mówi, wasze fałszywe wyobrażenie na temat Boga nie działa. You need to turn to the real God. Musicie skierować się ku prawdziwemu Bogu. And he says the way you know who that is żeby dowiedzieć się, jaki On jest, because Jesus died on a cross and rose again. musicie spojrzeć na Jezusa Chrystusa, który zmarł i zmartwychwstał. It's the only time it happened. It's the only time it happened, the cross and the resurrection. To jest coś, co wydarzyło się tylko raz. And Paul says the cross and the resurrection is the proof that this is the real image of who God is. I Paweł mówi, że Jego śmierć na krzyżu i potem zmartwychwstanie jest dowodem i obrazem tego, jaki On naprawdę jest. So he begins with the idea that he's the creator. Więc zaczyna całą tą swoją wypowiedź od tego, że Bóg jest stworzycielem. And the New Testament says that God created us and he loves us. I Biblia cała mówi o tym, że Bóg stworzył nas i kocha nas. He created us to be close to him. Stworzył nas po to, abyśmy byli blisko Niego. But that Adam and Eve in the garden rebelled against that. Ale Adam i Ewa sprzeciwili się, zbuntowali się przeciwko Bogu. They said, we don't want you to tell us what to do. We want to decide what we will do. I stwierdzili, że my nie chcemy, żebyś Ty nam mówił, co mamy robić, my chcemy sami o tym And decydować. so because of that, sin entered the world and all the consequences of sin. I z tego powodu pojawia się grzech i wszystkie konsekwencje grzechu. But that God loved us so much still that he made provision to pay for that sin. Ale miłość Boga nie zmieniła się i On był gotowy
gotowy jakby ponieść konsekwencje odwrócenia tego stanu. And he sent his son, the second person of the Trinity, to die on a cross, even though he was I sinless. posyła swojego Syna, żeby wziął na siebie konsekwencje naszego buntu i naszego grzechu. So that when we trust in him and believe that he died for us, I kiedy wierzymy w to, co Bóg uczynił dla nas, that because of our faith, all our sins are forgiven. to przez tą prostą wiarę nasze grzechy zostają przebaczone. That's the gospel. Na tym polega Ewangelia. That is so different from I have to serve these gods because they might be angry with me. Zobaczcie, że to jest zupełnie inny świat w porównaniu z tym, o czym czytamy tutaj, że muszę zmagać się, pracować w mozole, cierpieć po to, żeby przypodobać się jakiemuś tam Bogu. The gospel says we have rebelled against God, but he still loves us and he still made a way for us to be with him. Ewangelia mówi o tym, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, odeszliśmy od Niego, a mimo to On nadal nas kocha i nadal wyciąga od nas rękę. So there are three different ways people respond in this story. I ta historia kończy się dwojaką reakcją. And we'll look at them and we'll be done. I spojrzymy jeszcze tylko na to i już to będzie koniec. Verse 32. Zobaczmy 32 zdanie. Now when they heard of the resurrection of the dead, some began to sneer. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się. So some people said, I don't believe that stuff. Więc niektórzy mówili, a nie wierzę w takie But there was another group. Ale była jeszcze inna grupa. Others said, we will hear you again concerning this. Drudzy mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I don't really know if I understand everything you're saying, Paul, but I'd like to, so we hope we can hear you again. Czyli taka postawa, no nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem wszystko, ale jeszcze porozmawiamy o tym. If you don't yet know who God is, let me suggest that you begin to pray, God, will you show me who you are? Więc jeżeli ty jesteś taką osobą, która nie zna Boga i zadaje sobie pytania, może powinieneś powiedzieć szczerze Bogu, Boże, objaw mi samego siebie, pokaż jaki jesteś. And then verse 34. I potem w 34 wersecie. But some men joined him and believed, among whom were Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris and others with them. Czytamy, że jednak niektórzy przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. So whether you're religious or unreligious, Więc niezależnie od tego, czy jesteś religijny, czy niereligijny, the question the Apostle Paul asks is your picture of God the real God? pytanie, które musisz sobie zadać, pytanie, które zadaje ci Paweł, jest takie, czy twoje wyobrażenie na temat Boga jest prawdziwe? The real God is not an insecure tyrant. He is a giving creator. He created Ten you. prawdziwy Bóg nie jest, jak to było? Insecure tyrant. Zakompleksionym tyranem, No. jest stwórcą, jest dawcą. Yeah. He's not hiding from you. He's doing everything he does so that you can find him. On nie ukrywa się przed tobą, on działa w taki sposób, żebyś mógł go poznać. And he is calling you to walk away from the idols that you have created and come to the God who is. I powołuje cię, wzywa cię do tego, byś zostawił bogów stworzonych przez siebie i wrócił do Boga, który naprawdę istnieje. Let's pray. Zakończmy modlitwą.